Witam wszystkich. Minął już ponad rok od nagrania ostatniego filmu informacyjnego o kanale. No, najwyższy czas na kolejne podsumowanie. Rok temu w końcu czerwca właśnie nagrałem film o tym, co tam się działo wcześniej na tym kanale i z radością informowałem, że w ciągu 1,5 roku liczba subskrybentów kanału zwiększyła się z 1500 do 20 500, czyli to był olbrzymi przyrost i przewidywałem, że kanał dopiero zostanie odkryty i że będzie się dynamicznie rozwijał, jednak nie przewidywałem, że tempo rozwoju kanału będzie aż takie. Dzisiaj liczba subskrybentów kanału przekroczyła 213 000, czyli w ciągu 14 miesięcy to jest 10-krotny wzrost. Można przewidywać, że to się nie zatrzyma, ale o tym jeszcze później. Ponad 150 000 subskrybentów kanału jest już spoza Polski, z obszaru angielskojęzycznego i o tym też powiem później, ponieważ dla wielu osób, które oglądają teraz ten film, to będzie pierwsze spotkanie z tym moim kanałem, to więc może szybciutko jeszcze i krótko opowiem o zawartości kanału, ale potem właśnie będę mówił o tym właśnie nagłym rozwoju i przyczynie, które filmy to spowodowały i dlaczego. Więc kanał powstał już raz 8 lat temu, ale przez wiele lat, tam początkowych lat do 2020 roku, do marca, 20 marca, to publikowałem na nim tylko swoje mecze tenisowe. Jestem 3-krotnym wicemistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej, takie moje hobby. No i tam te filmy publikowałem i 25 marca, kiedy rozpoczęło się to zdalne nauczanie, to tam liczba subskrybentów była rzędu chyba, nie wiem, około 180, chyba około tam setki, tak? Więc ponieważ właśnie w czasie zdalnego nauczania wybrałem metodę uczenia taką, że nagrywałem filmy, publikowałem je na swoim kanale właśnie tym na YouTube i przesyłałem przez dziennik elektroniczny uczniom linki do tych filmów i tam oczywiście jeszcze miałem kontakt na Teamsie z nimi bezpośredni, to w czasie tej epidemii, która trwała tak z przerwami 2 lata, nagrana została cała fizyka licealna, potem dograłem jeszcze podstawowe działy matematyki licealnej, uporządkowałem je w playlisty i udostępniłem uczniom w całej Polsce. Ale już wtedy rozumiałem, że popyt na fizykę licealną czy na matematykę jest ograniczony. Zresztą jeżeli chodzi o matematykę, to jest bardzo duża konkurencja. To są kanały, gdzie są tysiące filmów na jednym kanale więc widziałem, że to ma pewne swoje ograniczenia. Zresztą patrzyłem na rozwój innych kanałów zajmujących się fizyką i tam dość szybko dochodziło do takiej liczby subskrybentów, która już się prawie że w ogóle nie zmieniała. Więc już wtedy stwierdziłem, że tym właściwym kierunkiem rozwoju w przyszłości będzie publikowanie filmów popularno-naukowych o wszechświecie w języku angielskim. No i tak te filmy właśnie o wszechświecie tam zaczęły pojawiać, ale teraz nagrałem również w języku angielskim podstawy kinemetyki i dynamiki. Tam było tu kilka takich krótkich lekcji, potem je również połączyłem w jedną lekcję, więc są dostępne i zarówno osobno, jak i w całości. Nagrałem również wyprowadzenia wzorów ze szczególnej teorii względności, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Również filmy informacyjne o naszej wiedzy o wszechświecie i o niepewności naszych głównych teorii, zarówno po polsku, jak i po angielsku. I również, co jest chyba tu było najważniejsze, filmy o innej teorii grawitacji konkurencyjnej względem ogólnej teorii względności Einsteina, znaczy teorii, która przedstawia grawitację jako przyspieszony ruch materialnej przestrzeni. Najpierw nagrałem taki film właśnie w języku angielskim, popularno-naukowym, który informował o tej teorii. Potem nagrałem ten film również w języku polskim,
różnią się tylko ścieżką dźwiękową. Potem nagrałem taką pracę naukową w języku polskim. To były właściwie trzy filmy, które zostały później połączone właśnie już z opisem tej teorii grawitacji jako przyspieszonego ruchu materialnej przestrzeni, z opisem teorii, z wyprowadzeniem wzorów na pomiar czasu w polu grawitacyjnym, znaczy przez obserwatora znajdującego się poza polem grawitacyjnym i odczytującym znaczy czas na swoim zegarze i na zegarze znajdującym się w polu grawitacyjnym. Również wyprowadziłem wzory na pomiar częstotliwości fali elektromagnetycznej emitowanej z pola grawitacyjnego i odbieranej właśnie w nieskończoności i w wyjątkowy sposób, niespotykany nigdzie, wyprowadziłem w kilku linijkach, praktycznie w 3-4 linijkach wzór na promień orbity fotonowej, czyli to jest orbita, po której światło może poruszać się wokół czarnej dziury, również wokół gwiazdy neutronowej, to też jest możliwe. Jest to orbita niestabilna, ale teoretycznie można ją określić i również tam w tej pracy przedstawiam, jak skomplikowane jest wyprowadzenie znaczy kilku wzorów, które ja wyprowadzam tam w oparciu o tą nową teorię z ogólnej teorii względności. Znaczy jest to ta teoria grawitacji, która przedstawia grawitację jako przyspieszony ruch materialnej przestrzeni, jest dużo łatwiejsza intuicyjnie, że właściwie wszyscy mogą bez matematyki zrozumieć bardzo skomplikowane zjawiska związane z grawitacją. Niestety znaczy to, że Einstein był sławnym człowiekiem, sprawiło, że ta jego wersja została przyjęta, jest uczona na wszystkich uczelniach, a ci, którzy tą inną teorię tworzyli, to jest właśnie m.in. znaczy Lorentz, Poincaré i wielu innych fizyków, no byli nieudolni, jeżeli chodzi o promocję tej swojej teorii, i dlatego do dzisiaj mnóstwo nawet fizyków nie rozumie, że istnieje teoria, która w przypadku pojedynczych gwiazd, planet, czarnych dziur, zarówno obracających się, jak nie obracających się, jest równoważna ogólnej teorii względności. Następnie jeszcze, o tym zresztą jeszcze powiem później, dokładniej. I Einsteinie również. Nagrałem również tu ostatnio taki film o redukcjonizmie, bardzo ważny film. Wyznawcy tej teorii twierdzą, że wszystkie zjawiska w makroskali da się wyjaśnić przez sumę zjawisk w mikroskali, a w mikroskali o wszystkim decydują niezmienne prawa fizyki, które są niezależne od wszechświata jako całości, czyli od makroskali, czyli są dane z zewnątrz. To film krytyczny wobec tej ideologii, pokazujący, co z niej wynika i gdzie jej podstawy są błędne. Ta bardzo powszechna wiara, można tak to nazwać, jest podstawą zarówno ateizmu, jak i religii. Ten sposób opisu wszechświata w ostatnich kilkuset lat, w ciągu ostatnich kilkuset lat odniósł duży sukces, ale załamał się w mikroskali. Dotarliśmy do poziomu, gdzie główne pytanie dotyczy samych praw fizyki, które tak naprawdę nie są zewnętrzne dla naszego wszechświata. Uzgadniają one logiczną spójność wszechświata jako całości, czyli zachowanie materii w mikroskali determinowane jest przez wszechświat jako całość. Co więcej, takie spojrzenie na wszechświat nie wyklucza ewolucji praw fizyki wraz ze zmianą wszechświata. No i teraz opowiem o tym, dlaczego tak kanał zaczął szybko się rozwijać. Od grudnia 2024 roku rozpoczął się właśnie dynamiczny rozwój kanału w obszarze anglojęzycznym, zapoczątkowany właśnie promocją tego filmu, tego popularno-naukowego o grawitacji jako przyspieszonym ruchu materialnej przestrzeni. Nazwa tego filmu była fałszywe koncepcje czasu, przestrzeni i grawitacji, więc nazwa szokująca, bo ktoś tak spotyka się z nazwą, gdzie ktoś sugeruje, że źle postrzega się czas, przestrzeń, grawitację, czyli wszystko praktycznie, więc już nawet sam tytuł pomógł w promocji tego filmu i ta wersja angielskojęzyczna, to oczywiście tam nazwa była inna, było False Concepts of Time, Space and Gravity, że film
film w wersji angielskojęzycznej ma już 516 tysięcy wyświetleń, a później opublikowany identyczny film, w którym YouTube wygenerowało automatycznie ścieżkę dźwiękową we wszystkich ważniejszych językach świata, ma już 67 tysięcy, czyli razem to prawie 600 tysięcy. Można powiedzieć, że jest to już poziom światowy. Istnieje również jego późniejsza wersja tego filmu w języku polskim. Kolejnym motorem rozwoju był film zawierający pracę naukową, w której opisuję teorię przedstawiającą grawitację jako przyspieszony ruch materialnej przestrzeni i wyprowadzam identyczne wzory, jakie wyprowadza się z ogólnej teorii względności w oparciu o tę nową teorię. Tytuł filmu Gravity Accelerated Movement of Space. Znaczy to jest, mówię o tej wersji angielskojęzycznej, tej późniejszej, bo ta wcześniejsza wersja to były 3 filmy nagrane w języku polskim, tak na żywo, więc razem, jak po połączeniu, to ta wersja polska ma 3 godziny, tam jest trochę jest to chaos, powtórzeń, no ale znowu tam mam większą biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, więc nawet jeśli tam jakieś powtórzenia są, to myślę, że nawet jest łatwiej to komuś zrozumieć, no ale ponieważ tamten film, mówię, był nagrany na żywo, więc jest dużo dłuższy i mniej uporządkowany, a ten film właśnie Gravity Accelerated Movement of Space jest już pozbawione wszelkich, tam jest każde słowo znaczące, nie ma ani jednego słowa zbędnego, tam jest nawet taki dodatek, znaczy tam gdzie opowiadam, nie wypowiadam wzoru, ale opowiadam o tej teorii, to jest taki podkład muzyczny, żeby umilić troszeczkę skomplikowane rozważania fizyczne i matematyczne, to tamten film ma 1 godzinę i właśnie już obecnie ma ponad 72 tysiące wyświetleń i tak naprawdę ta teoria nie jest nowa, jak już mówiłem wcześniej, że była rozwijana już właśnie przez Lorenza i Poincaré ponad 100 lat temu i wielokrotnie wykazano, że w przypadku opisu pojedynczych planet, gwiazd czy czarnych dziur jest równoważna ogólnej teorii względności Einsteina, ale w przypadku opisu innych galaktyk daje nadzieję na wyjaśnienie zbyt szybkiego ruchu gwiazd w galaktykach spiralnych i w gromadach galaktyk bez postulowania istnienia ogromnej ilości ciemnej materii, ponieważ uwzględnia ruch przestrzeni, która w błędnej teorii Einsteina nie ma cech materialnych. Bardzo często niedouczeni fizycy twierdzą, że teoria materialnej przestrzeni, czasami nazywana teorią eteru, chociaż w tej teorii nie ma mowy o eterze, tylko to sama przestrzeń się porusza, została odrzucona w doświadczeniu Michelsona-Morleya. Nie jest to prawdą. To doświadczenie pozwoliło jedynie wykluczyć statyczny eter. Późniejsze teorie materialnej przestrzeni zgodne są ze szczególną teorią względności. Co więcej, te nieuki nie wiedzą nawet, że sam Einstein już po opublikowaniu ogólnej teorii względności powiedział, że jego teoria nie wyklucza istnienia materialnej przestrzeni. Einstein po prostu zadowolił się teorią, która wyjaśniała kilka faktów doświadczalnych, czyli zachowanie orbity Merkurego, ugięcie światła przechodzącego w pobliżu Słońca, pomiar czasu i długości. Niestety, odebranie przestrzeni cech materialnych spowodowało klęskę ogólnej teorii względności, jeżeli chodzi o wyjaśnienie zachowania innych galaktyk. Ciemna materia jest to jedynie proteza ogólnej teorii względności. Opisuje jedynie skalę błędu popełnionego przez Einsteina. Większość fizyków nie rozumie, dlaczego Einstein zmuszony był pozbawić przestrzeń cech materialnych. Powód był banalny. Einstein przyjął arbitralne założenie, że jednokierunkowa prędkość światła w danym układzie inercjalnym jest taka sama w każdym kierunku, chociaż wiedział, ponieważ sam o tym pisał, że nie da się zmierzyć jednokierunkowej prędkości światła, ponieważ do jej zmierzenia konieczne są 2 zsynchronizowane zegary, a do ich synchronizacji potrzebna jest znajomość jednokierunkowej prędkości światła. W przypadku materialnej przestrzeni, która wyróżniałaby układ spoczywający względem niej, to byłoby absurdem. Dlatego Einstein musiał odebrać przestrzeni cechy materialne. Wymyślił coś, co jest niczym, i w tym niczym porusza się światło i inne obiekty materialne. Ten absurd powtarzany jest teraz przez miliony. Później okazało się, że to nic ma mnóstwo innych cech, dlatego zapełniono przestrzeń, czyli nic,
polami elektronowym, kwarkowym, elektromagnetycznym, Higgsa i tak dalej. Tak naprawdę to są cechy materialnej przestrzeni. Wymaga wyjaśnienia, dlaczego pomimo błędu Einsteina wyprowadzone z jego teorii wzory na pomiary czasu i długości są poprawne. Czas w jego teorii mierzony jest zegarem fotonowym, a jedno tyknięcie zegara to czas od wysłania wiązki światła do jej powrotu po odbiciu od drugiego lustra. Na tej drodze średnia prędkość światła rzeczywiście równa jest c, czyli około troszkę mniej niż 300 milionów metrów na sekundę. O błędzie Einsteina opowiada również w czasie swoich wykładów m.in. polsko-włoskiego pochodzenia noblista Frank Wilczek. W opisie pod tym filmem podam link do filmu z jego wykładem. Bardzo dużą liczbę wyświetleń uzyskały również film z wyprowadzeniem przekształceń Lorenza i dodawaniem prędkości w szczególnej teorii względności, obecnie 83 000 wyświetleń, oraz film z podstawowej kinematyki i dynamiki, obecnie ma 60 000 wyświetleń. Oba filmy nagrane w języku angielskim, ale ten pierwszy film ma również wersję polską, można to obejrzeć. Ostatnio nagrany w języku angielskim film o błędach redukcjonizmu i związanym z tym fałszywym postrzeganiu siebie i świata ma już 120 000 wyświetleń. Jest oczywistością, że kanał staje się kanałem światowym. Istnieje taka strona Social Blade zajmująca się statystykami YouTube i przewiduje ona, że za rok liczba subskrybentów mojego kanału przekroczy 400 000, a zawsze tempo rozwoju tego mojego kanału przekraczało wszelkie przewidywania. Można oczekiwać, że najpóźniej za 3 lata będzie to ponad 1 000 000 subskrybentów. Powoli stają się główną twarzą w świecie teorii materialnej przestrzeni. To nie znaczy, że akurat ja tu jestem najmądrzejszy. Okazuje się, że bardzo mądrzy fizycy, którzy napisali bardzo poważne prace na ten sam temat, byli nieudolni, jeżeli chodzi o promocję właśnie tych swoich prac i zmarnowali swój wysiłek. Tak? Starałem się przebić właśnie przez te teorie związane z Einsteinem, powtarzane czasami bezmyślnie. I uważam, że jest tylko kwestią czasu, gdy spowoduje to prawdziwą eksplozję zainteresowania kanałem na świecie. Wtedy trzeba przewidywać, że nagle wzrośnie w Polsce oglądalność moich lekcji z fizyki i z matematyki licealnej nagranych w języku polskim. Widać, że nawet gdybym nic już nie nagrywał, to potencjalne możliwości rozwoju kanału są ogromne. A przecież nie zamierzam odpoczywać. Bardzo proszę o subskrypcję i wsparcie materialne rozwoju kanału. Chciałbym, aby wszystkie treści były darmowe. W opisie filmu podaję numer konta, na który można wpłacać darowizny i link do mojej strony na Patronite. Bardzo rzadko kanałom z Polski udaje się skutecznie przebić na rynek angielskojęzyczny, a tak jest w tym przypadku. Doceńmy to. Nawet jeżeli to, co mówię w filmach dotykających sensu istnienia świata i nas samych podważa wasz system wartości, to cieszcie się, że jest ktoś, kto, gdyby miał rację, nie wiadomo, uchroniłby was od trwania w bezsensie. Jeżeli ktoś znajdzie wadę w moim rozumowaniu, to proszę natychmiast mnie o tym powiadomić, ponieważ nie chcę trwać w błędzie. Powinniśmy się wszyscy nauczyć ze sobą spokojnie rozmawiać o rzeczach najważniejszych. No i myślę, że to już wystarczy, więc pozdrawiam wszystkich i dziękuję za uwagę.